Gravity Rush 2 to jedna z najpiękniejszych gier, w jakie grałem. Nie chodzi tylko o styl graficzny, pełen pastelowych barw i bujających się w powietrzu miast. Nie chodzi o cudowną architekturę, muzykę czy samo latanie, które daje uczucie wolności. Piękno tej gry leży głębiej. Świat jest przepełniony szczerymi i wzruszającymi historiami mieszkańców. Piękna jest osobowość głównej bohaterki, jej dobroć, bezinteresowność i czułość wobec ludzi. Jej empatia i chęć pomocy, nawet w błahych sprawach, tworzy świat, który wydaje się ciepły i bezpieczny. Jak sen. I właśnie dlatego końcówka Gravity Rush 2 uderza tak mocno, bo ten sen zamienia się w koszmar, a piękno zostaje skontrastowane z groteskowym body horrorem. Zapraszam na historię o niespodziewanym horrorze najpiękniejszej gry, w jaką kiedykolwiek grałem. Pojawią się tu spoilery początku i jednego z wielu wątków, w tym późnej walki z bossem. Nie będę streszczał całej historii, więc jeśli chcesz wejść w historię totalnie na ślepo, to zrób sobie przysługę i daj jej szansę. Zamieszczam również rozdziały. Gdy pojawią się spoilery, będę ostrzegał. Może opowiedzenie więcej o grze zachęcić cię do zapoznania się z nią. Zapraszam do oglądania. Gravity Rush 2 to jedna z najbardziej niedocenionych gier, które wypuściło PlayStation, a konkretnie Japan Studio. Twórcy znani są z pracy nad Shadow of the Colossus, The Last Guardian, Bloodborne czy Astro's Playroom. Reżyserem jest Keiichiro Toyama, twórca Silent Hill, Forbidden Siren i zeszłorocznego Slitterhead. Wszystko wskazywało, że ta gra skazana jest na sukces. Jednak o Gravity Rush nikt już nie mówi, a Sony zamknęło Japan Studio. Słaba sprzedaż była gwoździem do trumny i nigdy nie zobaczymy trzeciej części. Do tej pory zastanawiam się, co poszło nie tak, że Gravity Rush wydane przez PlayStation nie stoi obok Uncharted, Spidermana i Death Stranding jako topowa marka. Razem z Bloodborne'em, Evil Within i Personą 5 Gravity Rush to moja ulubiona gra generacji. Wszystkie te dzieła są arcydziełami, których raczej nigdy nie zobaczymy następnej części. Pozostaje tylko marzyć. Tragiczne jest, że te wybitne gry tak mało się sprzedały. Dobrze chociaż, że ich fanbase jest ciągle żywy. Żeby zrozumieć historię drugiej części, nie jest konieczne granie w pierwszą. Chociaż wasza strata, jeśli nie graliście. Na szybko wytłumaczę, co działo się w pierwszej części i postaram się nie spoilerować więcej niż krótki komiks na początku drugiej części. W Gravity Rush 1 poznajemy Kat, młodą dziewczynę, która budzi się w tajemniczym mieście Hexeville, nie pamiętając, kim jest ani skąd pochodzi. Towarzyszy jej kotka Pyłek, dzięki której zyskuje moc kontrolowania grawitacji. Polega ono na tym, że bohaterka potrafi latać, a w zasadzie spadać w wybranym kierunku. Dodatkowo potrafi z łatwością podnosić ciężkie przedmioty i nimi rzucać. Oraz wiele innych, jak ślizg i chodzenie po dowolnej powierzchni, jak po ziemi. Wkrótce Kat staje się obrończynią miasta, walcząc z potworami zwanymi Nevi i stopniowo zdobywając zaufanie mieszkańców. Ważnymi postaciami są m.in. Raven, tajemnicza wojowniczka, która tak samo jak Kat może manipulować grawitacją. W świecie gry nazywane są transgravitorkami. Syd to kolejna ważna postać. To nieco niezdarny, ale lojalny policjant. Gra kończy się zwycięstwem Kat, która pozostaje bohaterką miasta. Świat gry jest bardzo ciekawy, z dużym potencjałem na wiele poruszających historii. Miałem wrażenie, że gra po prostu nagle się skończyła, bez odpowiedzi na wiele otwartych wątków. Wiele pytań o przeszłość Kat zostało bez odpowiedzi. Cała historia była bardzo dobra, ale krótkie zadania poboczne były świetne. Miasto było piękne, a historie mieszkańców wciągające. Dzięki nim możemy lepiej poznać świat Hexeville i samą Kat. Te misje pokazują ludzką stronę bohaterki. Chęć niesienia pomocy z samej jej dobroci. Kat to jedna z moich ulubionych postaci wszechczasów. Naprawdę trudno jej nie lubić. Ma w sobie niezwykłą mieszankę naiwności, odwagi i determinacji, która sprawia, że od razu budzi sympatię. Często poświęca swoją wygodę i czas na pomoc obcym. Nie szuka poklasku, po prostu robi co należy. Wrzucona do obcego dla niej świata, od razu zaczyna pomagać innym. Szukając domu, znajduje rurę kanalizacyjną, którą z ekscytacją urządza na mieszkanie. Cieszy się z małych rzeczy i codziennych zwycięstw. Jej niewinność i charakter są przeurocze. W kontraście z jej dużą siłą i mocami wydaje się jeszcze bardziej sympatyczna. Kat jest naprawdę autentyczna. Czasem bywa niezdarna, impulsywna, bywa wykorzystywana, ale zawsze wraca silniejsza. To postać, która inspiruje nie przez to, że jest idealna, ale przez to, że bardzo się stara. Jej wiara w ludzi jest nie do złamania. Przypomina mi trochę anime wersję Spidermana. Może nie pod względem stylu walki czy wyglądu, a pod względem tego, kim jest jako bohaterka. Tak jak Peter Parker, Kat zostaje wrzucona w sytuację, której nie rozumie. Dostaje moce, których się nie spodziewa i mimo braku doświadczenia postanawia ich użyć, żeby pomagać innym. Jej łagodny charakter często jest kontrastowany z cynicznymi mieszkańcami. Jej charyzma jest tak zaraźliwa, że wpływa pozytywnie na wszystkich, z którymi przebywa. Na YouTubie można obejrzeć 20-minutowe anime zatytułowane Overture. Link w opisie. Jest to coś w rodzaju prequela do Gravity Rush 2. Historia dwójki zaczyna się od postaci w ciężkim kombinezonie. Zjeżdżamy w głąb czegoś, co wygląda jak lampa z lawą. Później odkryta zostaje mroczna kraina, spowita ciemnością. Postaci idą, by razem z innymi wydobywać minerały, którego złoża wyglądają jak zielone kule. Nagle jednak rozpoczyna się burza. Postaci zdejmują skafander i dowiadujemy się, kim sterowaliśmy. A jest to Kat i Syd. Są zmuszeni uciekać przez walące się ruiny. Po krótkiej ucieczce bohaterów ratuje ich postać o imieniu Lisa. Wracają do miasta, gdzie dowiadujemy się więcej faktów. Od razu pojawia się pytanie.
Jak Kat i Syd znaleźli się w takiej sytuacji? Po całej historii poprzedniej części Kat wręcz niewolniczo haruje jako górnik, by w zamian dostać jedzenia. Śpi z Sydem w szopie z kaczkami i nikt jej nie wierzy, że posiada umiejętności grawitacyjne. Jak tutaj trafiliśmy? Cutscenki często przedstawiane są za pomocą animowanego komiksu, co pasuje do epizodycznej struktury. Poszczególne historie są podzielone jak odcinki serialu, więc szybkie zarysowanie tła przed faktyczną rozgrywką doskonale pasuje. Dowiadujemy się, że podczas burzy grawitacyjnej Kat, Syd i Raven zostali wessani i wyrzuceni do tej osady górniczej. Raven zniknęła, a Kat straciła moce przez zaginięcie pyłka. Jej dawne życie i renoma stały się przeszłością. I Kat musi znowu odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Już sam ten wstęp zapada w pamięć, bo pojawia się wiele pytań, co dalej z losem bohaterów. Na statku poznajemy dziewczynę o imieniu Sisi. Po tym krótkim wstępie docieramy do miasta Jirga Paralao. Tak samo jak bohaterkę, miasto mnie oczarowało. Unoszące się wyspy, ulice pełne ludzi, którzy naprawdę żyją własnym rytmem. Dzielnice mają swój charakter i po krótkim rozglądnięciu się od razu wiadomo, gdzie się jest. Od głównej ulicy z kupcami po betonowe przestrzenie portów. W mieście atmosfera jest tropikalna i wakacyjna. Kolory są żywe, architektura przepiękna. Jest to jedna z moich ulubionych lokacji w grach. Miasto jest ogromne. Znajdziemy tam różne wyspy, jak na przykład latające wieżowce, tworzące miasto i bogate wille. Ulice pełne są mieszkańców. Ich stroje są zróżnicowane, oddające kultury, z których się wywodzą. Dodatkowa możliwość latania i ślizgania się po każdym zakątku świata jest czymś niesamowitym. Eksplorowanie tych lokacji to sama przyjemność. Zbieranie kryształów to dodatkowa zachęta, by nie przelatywać wysoko ponad miastem, tylko skakać po dachach i przelatywać blisko ziemi. Miasto nie zmaga się bardzo z atakami Nevi, czyli głównymi przeciwnikami z jedynki. Nevi są czymś w rodzaju mrocznych insektów, które atakują ludzi. Pomówmy teraz trochę o misjach pobocznych. Pojawią się tu spoilery, opowiem o kilku moich ulubionych. To właśnie w nich ukryte jest serce tej gry. Od Wiedźmina, Cyberpunka i Persony, tu znalazłem najlepsze misje poboczne. Głównie obracają się wokół pomocy mieszkańcom miasta. Niektóre z misji są zabawne, inne wzruszające, jeszcze inne zaskakują swoją dojrzałością. Ale łączy je jedno. Wszystkie pokazują, jak bardzo Kat jest obecna w świecie, który ją otacza. To nie zadania typu zabij 5 potworów. To życie zwykłych ludzi, z ich emocjami, frustracjami i marzeniami. Właśnie dlatego poruszają bardziej niż niejedna główna misja w innych grach. Na samym początku gry dostajemy przykładowo zadanie od Syda. Przynieść 3 przedmioty. W innych grach pewnie nawet bym sobie tym nie zawracał głowy. Ale tutaj na każdym kroku są zwroty akcji i proste przynieś mi śrubę zmienia się w coś dużo ciekawszego. Na przykład, by zdobyć pierwszy przedmiot, Kat zostaje sprzedawcą w sklepie i stara się jak najlepiej przyciągnąć uwagę przechodniów. Następnie bohaterka pomaga kupcowi, który zapomniał załadować ostatniego ładunku na łódź. Wdzięczny kupiec odwdzięcza się jej drutem, którego potrzebuje Kat. Idąc po ostatni przedmiot zostaje oskarżona o kradzież, które często dokonywały się w ostatnim czasie. By udowodnić swoją niewinność, znajdujemy prawdziwego złodzieja i rozpoczynamy pościg w przestworzach. Wszystko po to, by Syd mógł stworzyć zabawkę dla lokalnych dzieci. Rodzice i dzieci są bardzo wdzięczni i tak kończy się misja zatytułowana Maszyny Szczęścia. Opisałem ją szczegółowo, by pokazać, jak najprostsze w pomyśle misje zostały w grze interesująco zrobione. W Assassinie czy w innym Far Cry'u zebranie 5 zielonych roślin, czy innej głupoty, na długo odrzuciło mnie od tego typu misji. Tu było naprawdę ciekawie i finał był bardzo pozytywny. Jest to odświeżające i mam nadzieję, że więcej gier będzie szła w taką stronę. Kolejną zapadającą w pamięć misją poboczną była pomoc starszemu panu, który po śmierci żony pogrążył się w maraźmie. Kat zaprowadza go w 3 miejsca. Najpierw zabiera mężczyznę do starego kościoła. Gdy mija młodych wchodzących w nowy związek, staje się świadkiem jego wspomnień, własnego małżeństwa, utraconego w pogoni o codzienność. Następnie przenoszą się w miejsce dawnej pracy mężczyzny. Widzą jego syna, zapracowanego, ale oddalonego. Kat robi zdjęcie, by ojciec docenił pracę syna. Ten jednak jest zgorzkniały. Po krótkiej walce z Nevi idziemy w ostatnie miejsce. Kat prowadzi go do klubu jazzowego, do którego chodził z żoną. Jak się okazuje, od wielu lat jest on zamknięty. Po zapytaniu starszych mieszkańców okazuje się, że muzycy grają dalej na ulicy. Melodię, która przypomina młodość mężczyzny, okazuje się być znana Kat. Ta więc zaczyna śpiewać dla mężczyzny. Muzyka, wspólne nucenie melodii, wspomnienia żony śpiewającej razem. To małe katarzis, delikatne odblokowanie serca starca. Ojciec pierwszy raz mówi do syna, że jest z niego dumny. Następną misją, o której muszę wspomnieć, jest ta o wnuczku, któremu niedawno zmarł dziadek. Dziadek często bawił się z chłopcem w poszukiwania i zostawiał mu zagadki. Przed śmiercią zostawił swoją ostatnią. Pomagamy chłopcu odnajdywać miejsca z fotografii, które były ważne dla dziadka i wnuczka. Przy odkryciu każdej lokacji chłopiec mile wspomina czas spędzony z dziadkiem. Ostatni punkt, drzewo, okazuje się nie istnieć. Zostało wycięte,
W jego miejscu stoi stacja robotów policjantów. Zimna, nowoczesna, bezosobowa. Tu chłopiec miał znaleźć skarb, który pozostawił dla niego dziadek. Kat czuje zawód, jakby gra złamała własną obietnicę. Ale chłopiec nie rozpacza. Mówi, że skarbem była wiedza i czas spędzony z dziadkiem. Radził on chłopcu, żeby poprzez wiedzę mógł w przyszłości zostać kim chce. Chłopiec zapomniał o tej radzie. Mówi, że w przyszłości chciałby być jak jego dziadek. Misje również często bywają pozytywne i urocze, jak na przykład szukanie zabawki psa, którą zabrała dziewczynka. Okazało się, że sama bardzo chciałaby mieć psa, więc bawi się z tym obcym w rzucanie frisbee. Wypełnia to wtedy pasek psiej zabawy, co jest najsłodszą rzeczą, o jakiej słyszałem. Finalnie właścicielka pozwala bawić się dziewczynce z psem, kiedy tylko chce. Wszyscy wychodzą uśmiechnięci, w tym ja. Na koniec chciałbym opisać misję poboczną, która od razu mi się przypomina, jak myślę o tej grze. Kat wchodzi w rolę detektywa. Musi odnaleźć autora, który ożywia swoją powieść, wchodząc w rolę postaci, o której pisze. Tym razem autor stworzył nową historię. Miasto rzekomo zostało zainfekowane przez tajemnicze skarabeusze, czyli inaczej Nevi, które przejmują kontrolę nad ludźmi, zmieniając ich w tak zwanych ludzi skarabeuszy. Z pozoru to kolejny literacki wybryk, ale coś się nie zgadza. Mieszkańcy rzeczywiście zachowują się dziwnie. Wskazują palcem w niebo w milczeniu, jakby czegoś albo kogoś wyczekiwali. A potem Kat zauważa Nevi, ale on nie atakuje. Czyżby autor mówił prawdę? Gdy Kat próbuje wrócić do redaktorki, ludzie skarabeusze stają się coraz bardziej podejrzliwi. Wyglądają normalnie, do momentu gdy zauważą, że ktoś jeszcze nie jest jednym z nich. Kat musi udawać, że też została podmieniona. Podnosi rękę, wskazuje niebo, wtapia się w tłum. Kiedy Kat wraca do redaktorki i autora, okazuje się, że oni też zostali przejęci. Od początku jednak prawdą było, że ludzie byli zamieszani w prank na Kat, a cała inwazja okazuje się perfekcyjnie zaplanowanym żartem. Tyle, że Kat nie daje się nabrać. Wciąż myśli, że to część inwazji. Aż do momentu, gdy pojawiają się prawdziwe Nevi. Rozpoczyna się walka, Kat ratuje sytuację. I wciąż nie jest pewna, czy wszystko co widzi, to jeszcze gra, czy już rzeczywistość. Dopiero na końcu autor przyznaje. Nevi, którego wcześniej widziała, to tak naprawdę kobieta w realistycznym stroju. Rzeczywistość wraca, ale pozostawia wątpliwość. Autor w ten sposób znalazł idealne zakończenie powieści, którego szukał. Podobnych zaskoczeń było wiele więcej, ale chciałem przedstawić tylko parę, by nie psuć wam zabawy. Na zachętę powiem, że możecie spodziewać się jeszcze wielu zaskoczeń. Przejdźmy teraz do głównego wątku gry, który pomoże nam bardziej zrozumieć świat. Miasto po bliższym poznaniu okazuje się mieć dosyć poważne problemy. Podczas swojej przygody Kat poznaje zasady świata, do którego została wrzucona. Jirga skojarzyła mi się trochę z Kolumbią z BioShock Infinite. Oba miasta mają jednak swoje problemy. W Gravity Rush głównym przeciwnikiem jest opresyjne wojsko, bardziej niż Nevi. Tutaj przejdziemy do podziałów. Miasto składa się z kilku warstw. Na samej górze znajdziemy piękne rezydencje i siedzibę władz i wojska. Następnie tętniąca życiem, kolorowa dzielnica handlowa. Położona jest w środkowej części miasta. Pełni rolę centrum miejskiego handlu i usług. To tutaj mieszkańcy kupują jedzenie, wymieniają się plotkami, pracują i wychowują dzieci. Charakteryzuje się gęstą zabudową, wąskimi alejkami, estetyka łączy kolonialną architekturę z tropikalnym klimatem. Wszędzie widać tkaniny, roślinność, kolorowe stragany. Najniżej położona część to prowizoryczny kompleks budynków, zrobiony z najtańszych materiałów i śmieci. Mieszkają tu najubożsi, wyrzuceni na margines miasta i społeczeństwa. Otoczona mgłą, ta dzielnica jest żywym symbolem wykluczenia. To miejsce, które rząd chce zburzyć, ale Kat, jako jedyna, uznaje za warte obrony. Nie należy do żadnej warstwy. Może się unosić, latać, przekraczać granice, których inni nie mają prawa ani siły pokonać. Dlatego pomaga każdemu w potrzebie, nieważne z jakiej warstwy pochodzą. Widzi poszczególne problemy i trudności każdej z grup. Gra nie opowiada wprost o klasach społecznych, ale pozwala je poczuć. Czasem przez architekturę, czasem przez dialog. Czasem przez to, że mieszkańcy dolnej warstwy patrzą na Kat z nadzieją, a elity z pogardą. Bohaterka mimo tego stara się pomóc każdemu w potrzebie. Najlepiej pokazuje to jedna z pierwszych misji w mieście. Kat zostaje wynajęta przez zamożną mieszkankę Lej Havina, najwyższej klasy w mieście, aby rozdawać zaproszenia na przyjęcie. Zadanie wydaje się proste, ale pokazuje rzeczywistość oderwanych elit. Wszystkich spoza swojej wąskiej grupy uważają za gorszych albo służących. Są pokazani w satyryczny sposób. Na przykład dziewczynka mówi do Kat, że nie pasuje wśród bogaczy, a matka cieszy się mówiąc, że nauka dyskryminacji nie poszła w las. Jest to jeden z tych nielicznych razy, gdy zaśmiałem się przy grze na głos. Inny bogacz gra w chowanego, tylko by stresować służących. Ostatnim zadaniem jest zdobycie skrzyni paliwa. Jest to drogi materiał, a Kat staje przed wyborem. Wsparcie bogatych lub oddanie go mieszkańcom najniższej klasy. Po powrocie do Lej Havina, Kat dowiaduje się o planach bogaczy. Chce usunąć biednych mieszkańców, żeby zrobić miejsce na park rozrywki. Kat postanawia postawić się systemowi i walczy z siłami okupanta. Broni ludzi od zniszczenia ich przestrzeni życiowej. To pierwszy moment, gdy widzimy drugą stronę medalu. Ciemną stronę miasta. Jak niedługo się dowiemy, gra zmierza w dużo mroczniejszym kierunku. Teraz pojawią się poważniejsze spoilery do walki z bossem.
Po powrocie do miasta z pierwszej części Hexeville, Kat odkrywa, że wszystko się zmieniło. Nikt już jej nie pamięta, chociaż była bohaterką i obrończynią miasta. Jak się dowiaduje, rząd posiada nową bohaterkę, czyli Anielicę Kali. Uwielbiona przez dzieci, chwalona przez media, obsadzona w programach telewizyjnych. Idealny symbol nadziei i bezpieczeństwa. Ludzie ją kochają przez jej osobowość i przez fakt, że broni ich przed atakami Nevi. Jest prawdziwą superbohaterką, posiada niezwykłe moce. Refleks, siłę i regenerację. Jak się dowiadujemy, jest dość tragiczną postacią. Zanim stała się symbolem, Kali została porwana jako dziecko wraz z siostrą Durgą przez Brahmana, burmistrza miasta. To on wprowadził w ich życia moce, na podobnej zasadzie co wodz The Boys. Nie miała wyboru, nauczyła się żyć jako obrońca miasta i władzy ojca. Twórcy, nadając imię inspirowane hinduską boginią destrukcji i czasu, jasno sugerowali, że Kali nie będzie zwykłą postacią. W hinduizmie Brahman to absolut, najwyższy, wieczny, a Durga to bogini siły, ochrony i wojny. Jak niedługo się dowiemy, będzie to grało ważną rolę. Brahman ujawnia później swój plan Kat. Gdy jego biologiczna córka ciężko zachorowała, żadne medyczne ani naukowe rozwiązania nie były w stanie jej uratować. Zatrzymał dla niej czas. Spowolnił jej biologiczne funkcje, by utrzymać ją przy życiu w stanie zamrożonym. W ten sposób dziewczyna została uwięziona w wiecznym limbo. Z czasem zaczął wierzyć, że czas sam w sobie jest wrogiem. Czas powoduje, że ludzie umierają. Czas niszczy miasta, kultury, wspomnienia. Z tej myśli narodziła się jego wizja. Utrwalić idealne piękno świata przez zamrożenie czasu. Zamienić Hexeville w wieczne muzeum istnienia. Nieskazitelne, niezmienne, nieumarłe. Co ważne, on nie chciał zniszczyć świata. On naprawdę myślał, że go ratuje. W tym jest tragizm jego postaci. W własnych oczach nie jest szaleńcem, lecz mesjaszem przyszłości. Nie chciał panować nad ludźmi. Chciał ich ocalić od czasu. Ujawnienie planów Brahmana. Zatrzymanie czasu. Stawia Kali po stronie tyrana. Kiedy Kat odmawia, Kali atakuje protagonistkę, raniąc ją i próbując wyeliminować zagrożenie. Trudno się jej dziwić, bo w ten sposób pomaga ojcu z myślą o swojej siostrze. Po walce dołącza się do niej siostra, która okazuje się być znajomą nam z początku dziewczynką o imieniu Sisi, która, podobnie jak Kat, została wessana w burzę grawitacyjną. Kali zyskuje jej moc, stając się jeszcze potężniejszą. Nie pozostaje jej inne wyjście. By pokonać Kali i Brahmana, musimy stoczyć ostateczną walkę. Ponad miastem siostry tworzą pole ochronne, gdzie zbierają siły, by zatrzymać czas. Walka przenosi się na ziemię, gdzie prawie udaje pokonać się Kali i przewrócić Sisi z Durgi. Durga broni siostrę, dostając mocne uderzenie, przez co traci przytomność. Kali, jako ostatnia próba, stara się uratować siostrę. I wtedy dzieje się to. Kali zmienia się w potwora. Przez swoje moce regeneracyjne zmienia się w groteskowe monstrum na szczycie głównego wieżowca. Ta scena była dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem. Od pięknej wzruszeń przeszliśmy do body horroru. Byłem zszokowany, ale nie było wyboru. Czas pokonać potwora. By zadawać jakiekolwiek obrażenia, musimy atakować oczy i rany Kali. Było to dość brutalne, patrząc w jakim bólu była przeciwniczka. Po każdym kopnięciu zamykała oczy, by po paru kopnięciach przebić je całkowicie, pozostawiając krater i pusty oczodół. Kali jest tak zmutowana, że widzimy różne części ciała wyrastające bez większego sensu. Podczas tej walki czułem duże współczucie dla Kali. Jest tragiczną postacią, której historię mogliśmy dobrze poznać. Nie była jak Nevi, potwory, które eliminowało się setkami. Była boleśnie ludzka. Walka w mojej głowie trwała godziny. Kali nie zasłużyła na taki los. Moment, kiedy Kali przestaje być człowiekiem. Jej ciało zaczyna się rozrastać, deformować, pękać pod naporem siły. Przestaje przypominać siebie. Staje się masą, pulsującą, żywą i obcą. Kat za to jest dobrą osobą. Nigdy nie chciała nikogo zniszczyć. Zawsze wierzyła w empatię. A teraz musi zabić coś, co kiedyś było człowiekiem. Robi to jednak, by uratować całe miasto i swoich najbliższych. To nie powinno się wydarzyć. Do tej pory Kat nie zabiła żadnego człowieka. Musi za to zabić potwora, który kiedyś był człowiekiem. Finalnie udaje się pokonać Kali i uratować miasto. Tutaj gra się jednak nie kończy. Zostały jeszcze poważniejsze zagrożenia. Nie będę już o nich mówił, by zachęcić was do sprawdzenia gry na własną rękę. W pewnym momencie Gravity Rush odwróciło oczekiwania. Gra, która dotąd opowiadała o polityce, wolności i pamięci, nagle zanurzyła się w coś, co jest dla mnie najbardziej przerażające w filmach. Body horror. To gatunek, w którym strach wynika z mutacji, deformacji, rozkładu lub utraty kontroli nad własnym ciałem. Nie potwór zewnętrzny cię przeraża, tylko potwór, którym sam się stajesz. To ten rodzaj horroru, którego nie lubię najbardziej. Nie dlatego, że działa, ale dlatego, że działa zbyt dobrze.
Głównym motywem jest brutalna utrata kontroli. Ciężko do tej pory ogląda mi się Muchę, którą wielu z was na pewno zna. Gdy widziałem scenę skali, od razu przypomniał mi się Tetsuo z Akiry. To ta rozpaczliwa transformacja najbardziej zapadła mi w pamięci z filmu. Tetsuo na początku też korzystał ze swoich mocy w cool sposób. Jednak później zostaliśmy zderzeni z realiami takiej mocy. Tak samo jak w Gravity Rush. Otrzymali ogromną moc. Tak ogromną, że ich ciała nie mogły tego wytrzymać, tworząc z nich chodzące koszmary. Akira to moje pierwsze zetknięcie z body horrorem. Nie wiedziałem, czy jestem bardziej obrzydzony, czy przestraszony. Motyw choroby i mutacji nie jest satysfakcjonujący, jak kreatywne i często absurdalne zabójstwa ze slasherów. Jest to ten rodzaj horroru, który trudno rozpatrywać jako krwawą rozrywkę. Potwór wcześniej był człowiekiem, lecz stopniowo traci swoją ludzką powłokę i z pełną świadomością, osobowością i wspomnieniami przypomina już monstrum. Jest w tym coś dla mnie bardzo przerażającego. Jest taki moment w Koszmarze z ulicy Wiązów 4, kiedy jeden z bohaterek zmienia się w karalucha. To scena, której nigdy nie zapomnę. Podczas maratonu serii był to jedyny moment, który faktycznie mnie przestraszył. Wziął mnie kompletnie z zaskoczenia. Każda część była trochę gorsza od poprzedniej, ja tu proszę. Z tego miejsca dosłownie muszę powiedzieć o substancji. Film jest obleśny, ale ma coś do powiedzenia. Body horror jest tylko elementem do opowiedzenia historii o kulturowym lęku przed starzeniem się kobiet, przemocy systemu piękna, dehumanizacji w showbiznesie. Bardzo polecam obejrzeć. To jeden z moich ulubionych horrorów zeszłego roku. Z nowszych mogę polecić Grafted. Film nie jest idealny, ale i tak bardzo dobry. Opowiada o chińskiej studentce Wei, która, by dopasować się do zachodniego ideału piękna, zaczyna przeszczepiać sobie twarze innych kobiet. Brutalny, stylowy i pełen społecznych komentarzy o rasizmie, tożsamości i kultu ciała. Bohaterka rozwija eksperymentalną technologię opartą na badaniach ojca, która pozwala na wyjątkowo skuteczne przeszczepy skóry. Wykorzystuje składnik, który pozwala skórze przyjąć się bez odrzutu. Przyznam się, że w podobnym czasie grałem w Elden Ring i tytuł przypomniał mi Godric'a the Grafted. Korzystając z okazji polecam Tetsuo, Człowiek z żelaza i mangę Pasożyt. Gravity Rush zaczęło się dla mnie jak sen. Lekki, kolorowy, pełen dobra i zachwytu. Ale w tym śnie ukryty był cień. Gra, która przez kilkadziesiąt godzin uczyła mnie o empatii i nadziei, nagle rzuciła mnie w przepaść najgorszego koszmaru. I właśnie dlatego zostanie ze mną na zawsze. Bo piękno tej gry nie leży tylko w tym, że potrafi zestawić czułość z bólem, radość z tragedią, a lekkość z ciężarem, który naprawdę da się poczuć. Nie spodziewałem się, że w grze o lataniu nagle doświadczę takiej zmiany, bo Kali, mimo swojej przemiany, nie była potworem. I Kat, mimo siły, którą posiada, nigdy nie przestała być człowiekiem. Gravity Rush jest jedną z najważniejszych dla mnie gier. Pod koniec miałem łzy w oczach. Dlatego, że moja przygoda w tym świecie dobiega końca. Dlatego, że koniec był wzruszający niekoniecznie przez smutek, tylko nadzieję. Niektóre gry kończą się napisami. Ta zostawiła mi coś więcej. I piękno, i horror, którego nigdy nie zapomnę. Dziękuję ci, Gravity Rush. Do następnego.